Sprawa, o której dziś Wam opowiem, będzie jedną z tych, po których znowu można zacząć dyskutować. Czy rodzimy się źli? Czy może świat stworzył zło? Ja ciągle nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale to, co stało się w 1992 roku na jednej z ulic Camberley w Surrey, skłania mnie trochę bardziej do tego, że istnieją urodzeni mordercy. Nie będę przedłużać i otwieram przed Wami po raz kolejny drzwi Broadmoor Hospital, najciekawszego miejsca na Ziemi, dla mnie i dla Was w sumie też. Tu Agata de Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film, to naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z Waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast, oraz że nie chcę nikogo urazić. A dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o Sharon Carr, zwanej córką diabła. Pewnej ciepłej czerwcowej nocy w 1992 roku Katie Radcliffe wracała ulicami swojego miasta do domu. Tego dnia postanowiła odpocząć po ciężkim tygodniu w pracy i kilku zawirowaniach w życiu prywatnym. Dlatego spotkała się wieczorem ze znajomymi i po kilku drinkach w lokalnym barze poszli potańczyć. Kiedy miała już dosyć, postanowiła pójść do domu. Zastanawiała się chwilę, czy nie złapać może taksówki, ale stwierdziła, że noc jest tak piękna i ciepła, że grzech nie skorzystać z tego spaceru. Przecież zna Camberley jak własną kieszeń. Co złego może jej się stać, poza ewentualnymi odciskami na stopach? Nic. Ale srogo się myliła. Zanim wstało słońce, mieszkańcy miasta zaczęli budzić się i parzyć pierwszą kawę. Katie była martwa. Służby, które pojawiły się na miejscu odnalezienia ciała, były w wielkim szoku. Jak można było aż tak okaleczyć tę dziewczynę? Atak był brutalny i od razu uznano, że napastnik był mężczyzną. I to dużym, bo siła, z jaką zadano ciosy, była druzgocąca. Zapewne chodziło o motyw seksualny, bo co innego mogło wyzwolić aż taką pasję. Nikt nie spodziewał się, że potworem odpowiedzialnym za to morderstwo jest dwunastoletnia dziewczynka. Zaskoczeni? No, za niewinność nie dostała przydomku córka diabła. Nie tylko popełniła te zbrodnie, ale sprawiła jej ona olbrzymią przyjemność. Planowała popełnić kolejne i fantazjowała o tym w swoim pamiętniku. A kiedy ją złapano, nie okazała żadnych wyrzutów sumienia. Dzisiejsza sprawa zmienia kompletnie sposób profilowania niebezpiecznych przestępców, stawiając na głowie, co zakładano do tej pory. Odważyła nasze założenia dotyczące płci, wieku, motywów i najciemniejszych zakątków ludzkiego umysłu. Bo to, co przydarzyło się Katie Radcliffe, nie było zwykłym morderstwem. To był początek jednego z najbardziej mrożących krew w żyłach profili kryminalnych w brytyjskiej historii. Sharon Carr jest najmłodszą kobietą w Wielkiej Brytanii skazaną za morderstwo, co również dodaje pikanterii tej sprawie. Ale spoko, spoko. Ci z was, którzy w komentarzu właśnie zaczynają pisać: Aga, ale przecież Mary Bell była najmłodsza, miała 10 lat i udowodniono jej zabójstwo dwóch chłopców. Ty to się znasz jak świnia na gwiazdach, skoro twierdzisz, że Carr była najmłodsza. Ale spokojna wasza rozczochrana, nie popełniłam błędu. Chodzi o technikalia, bo Mary Bell została skazana za zabójstwo.
Uznano pewne okoliczności łagodzące, natomiast Sharon za morderstwo, czyli umyślne pozbawienie życia innego człowieka. Najcięższe z możliwych przestępstw. Więc pierwsza była zabójczynią, a druga morderczynią. Masło maślane? Trochę może tak, ale to bardziej kwestia prawnych aspektów, zwłaszcza prawa anglosaskiego. Nie tylko wiek sprawcy jest tu straszny, ale przede wszystkim rodzaj ofiary oraz motywy, jakie kierowały Sharon. Omówię to na tyle dokładnie, jak tylko mi się uda. Liczę, że was nie zanudzę, bo wpadłam w króliczą norę, kiedy opracowywałam ten materiał i mam sporo przemyśleń. Sharon Louise Carr urodziła się 21 grudnia 1979 roku w Belize, które w tamtym czasie nadal było brytyjską kolonią i nazywano ją brytyjskim Hondurasem. W latach 70. i 80. w kraju panował wielki kryzys. Olbrzymie bezrobocie, co niestety powodowało, że większość społeczeństwa żyła w głębokim ubóstwie. Jedną z rodzin dotkniętą ciężką sytuacją ekonomiczną była rodzina Sharon. To od samego początku ustawiło dynamikę w bardzo chaotyczny sposób, nie dając jej za wiele poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem jak u was, ale u mnie kiedyś mawiano, że jak pieniędzy brak, to i miłość przez okno ucieka. Więc w domu u dziewczynki było ciężko. Matka Sharon, Maria, miała wybuchowy charakter. Często wyładowywała swoją frustrację na najbliższych. Dlatego wszyscy chodzili wokół kobiety na paluszkach, licząc, że nie aktywują jej niczym. Była bardzo niestabilna emocjonalnie oraz niekonsekwentna, ponieważ nigdy nie wiadomo było, za co cię doleci. Jednego dnia nic, a następnego za to samo dostawałeś lanie. Taka atmosfera była wykańczająca i nie budowała poczucia bezpieczeństwa. Sharon nie pamiętała swojego ojca. Z relacji najbliższych wynikało, że był pijakiem, który pewnego dnia wyszedł z domu po mleko i nie wrócił. Ale matka dziewczyny nie rozpaczała zbyt długo. Z powodu sytuacji geopolitycznej w regionie w Belize stacjonowało bardzo dużo brytyjskiego wojska, czyli mężczyźni w mundurach. Najpotężniejszy afrodyzjak chłop w mundurze. Poznała więc pewnego dnia żołnierza, który nazywał się Leslie Carr, który z pochodzenia był Jamajczykiem. Wszystko potoczyło się dość szybko i para pobrała się. Sharon miała wtedy 3 lata, więc dla niej jedynym ojcem, jakiego znała, był Leslie właśnie. I jak to bywa w sytuacjach, kiedy żołnierz stacjonuje daleko od domu, kiedyś musi wrócić. Został przeniesiony do Niemiec, zanim wrócił na stałe do Anglii. Oczywiście zabrał ze sobą swoją nową rodzinę, czyli Mary, Sharon i jej brata Raymonda. Osiedlili się na przedmieściach Camberley w 1986 roku. Transfer nie był trudny dla tej rodziny. Ze względu na fakt, że byli obywatelami kolonii brytyjskiej, załatwienie papierów na pobyt było tylko formalnością. No i posługiwali się językiem angielskim, więc w sumie przystosowali się bardzo szybko. Przede wszystkim nowe życie wiązało się z poprawą warunków życiowych dla Sharon. Dorastała w biedzie, a teraz nie było problemu z pieniędzmi. Karowie nie byli bogaci w żadnym wypadku, ale zdecydowanie wiedli spokojne finansowo życie. Mówię finansowo, ponieważ cała reszta nie stała nawet koło spokoju. Maria, jak wspomniałam, była bardzo gwałtowną kobietą. Była pełna skrajności. To, co przykuło uwagę i rozbudziło namiętność między małżonkami, praktycznie od pierwszego dnia zwiastowało tragedię. Para ciągle się kłóciła. Dochodziło do aktów przemocy, gdzie jedno i drugie uczestniczyło w nich porówno. I choć para doczekała się jeszcze 2 bąbelków, bo nie ma to jak wrzucić do kotła świeże mięso, to małżeństwo zmierzało ku katastrofie. Więc kiedy pewnego dnia Leslie po kolejnej kłótni z Marią oznajmił, że ma dosyć i chce rozwodu, ona się wściekła. Poszła do kuchni, gdzie na kuchence stał gar pełen roztopionego tłuszczu i wylała mu go na głowę. Czujecie to? Ten smród nie dość, że wrzącego tłuszczu, to jeszcze smażonego człowieka? Piekło i szatani. Oczywiście, jak tylko zrobiła, co zrobiła, otrzeźwiała i zabrała męża do szpitala, gdzie musiał być poddany natychmiastowej pomocy. Leslie przeżył, choć było blisko.
Później w wywiadach opowiadał, że nie tyle ból i przerażenie najlepiej zapamiętał, ale szok, w jakim był, kiedy mimo zamieszania zauważył reakcję Sharon na to, co właśnie zrobiła jej matka, ponieważ dziewczynka była świadkiem tej sytuacji. Według mężczyzny stała i przyglądała się całemu zajściu z całkowicie pozbawioną emocji twarzą. Nie drgnęła, nie płakała, nie była nawet obrzydzona. Po prostu stała i chłonęła tę całą przemoc. Dziwne, jakie rzeczy rejestrujemy w trakcie traumatycznych przeżyć, ale to nawiedzało go do końca życia. Ta twarz bez emocji. Maria została oskarżona o napaść, ale nie znalazłam jasnej informacji, jaką poniosła karę i czy w ogóle jakąś dostała. Ale po tym zdarzeniu Leslie opuścił żonę, pozostawiając ją z dziećmi. Mąż numer 2 się ewakuował, ale zaradna kobitka nie czekała znowu długo. Poznała męża numer 3, zanim kurz po numerze 2 opadł. Był nim Stanley Newman, robotnik budowlany. Para pobrała się i w 1991 roku zamieszkali wspólnie. W tym czasie Sharon była już poza wszelką kontrolą, zarówno matki, jak i szkoły, ale po kolei. Dziewczynka chodziła do Collingwood College. Szkoły coś w stylu liceum? Ciężko to porównać, bo systemy nauczania różnią się między sobą w wielu krajach, ale do tego typu szkoły chodziły dzieci od 11 do 18 roku życia. Trochę podobnie jak u mnie w Niemczech. Taka szkoła zapewniała różne stopnie nauczania, trochę tak wszystko w jednym. Dzieci poznawały swoje najlepsze strony i kształciły się w odpowiednich kierunkach, na przykład szkoły w kierunku technicznym bądź zawodowym, albo przygotowywały się na studia. Wszystko w obrębie jednej szkoły, różne kierunki. Mam nadzieję, że jako tako rozumiecie, o co mi chodzi. Początkowo Sharon była wyjątkowo popularna wśród uczniów i pracowników szkoły. Była wesoła, przyjacielska i przede wszystkim pomocna. Została nawet wybrana na przewodniczącą swojej klasy, co dawało jej wiele możliwości do pracy na różnych polach i z różnymi ludźmi. To wszystko świadczyło o tym, że Sharon pokazała się z naprawdę dobrej strony, zdobywając szacunek i sympatię wszystkich. Ale zanim minął pierwszy rok w szkole, zachowanie dziewczyny zaczęło się zmieniać, a nowy rok szkolny rozpoczęła jako całkowicie ktoś inny. Szukała ciągle atencji i niszczyła wszystko na swojej drodze. Relacje i rzeczy materialne, bo aktów wandalizmów, jakich się dopuszczała na terenie szkoły, było sporo. W 1992 roku zachowanie dziewczyny było już w pełni nie do okiełznania. Pracownicy społeczni wzywani byli wielokrotnie do domu Sharon, ale również do szkoły, gdyż najgorzej zachowywała się właśnie tam. Liczne bójki, niejednokrotnie z nauczycielami, niszczenie mienia szkoły, znęcanie się nad innymi uczniami. To była codzienność dla ludzi z jej otoczenia. A jej reakcje i wybuchy złości były nieadekwatne do sytuacji, które je wyzwalały. Podobnie jak jej matka, najmniejsza niedogodność spotykały się z szałem, potężnym jak powódź. Nikt nie był bezpieczny. Dlatego podjęto decyzję, że dziewczyna musi opuścić toksyczny dom, wyrwać się spod wpływu niezrównoważonej matki i odesłano ją do rodziny zastępczej. Liczono na to, że zmiana otoczenia wpłynie kojąco na Sharon. Wybrano doświadczonych rodziców zastępczych, Pat i Harego Atkin, u których spędziła około 2 lata. Trafiła do nich na początku 1992 roku, a po krótkim powrocie do matki wróciła do Atkinów w sierpniu tego samego roku. W czasie, kiedy mieszkała u nich, zasłynęła w okolicy jako prawdziwe ziółko. I mówię to naprawdę w miły sposób, bo tak po prawdzie to ludzie panicznie się jej bali. Dziewczyna chodziła po ulicy bez nadzoru, zaczepiając wszystkich, dzieci i dorosłych, a przy sobie zawsze miała saszetkę, w której nosiła noże, zawsze gotowa, żeby któregoś użyć. Generalnie była uznawana za bardzo onieśmielającą pod każdym względem. Mając zaledwie 12 lat, każdy schodził jej z drogi. W tym czasie prowadziła trochę jakby podwójne życie, ponieważ obracała się w dwóch zupełnie innych światach. Miała grupę znajomych w swoim wieku, dla których była w miarę uprzejma i nie wdawała się w większe konflikty z nimi. Druga grupa to byli młodzi ludzie należący do lokalnych, nie wiem, gangów czy grup chuligańskich.
Mieli oni między 17 a 20 lat. Dla nich była twardą, wręcz agresywną dziewczyną, która dzięki swojej brutalności zyskała szacunek, ale głównie strach wśród starszych od siebie. Mężczyźni w grupie liczyli się z nią, natomiast kobiety nie uważały jej za tyrana, ale za kogoś, kto umie o siebie zadbać w każdej sytuacji. Piła alkohol, paliła papierosy i wdawała się w walki na pięści z każdym, kto rzucił jej jakiekolwiek wyzwanie. Aby udowodnić, że nie żartuje, zabiła dwa bezpańskie psy nożem, które miała zawsze przy sobie, a później pokazała ciała grupie. To przypieczętowało jej status. Kogoś, z kim trzeba się liczyć, mimo zaledwie 12 lat. Kwestia brutalności w stosunku do zwierząt była bardzo trudna, bo Sharon niestety, jak wielu przed nią, swoją potrzebę krzywdzenia wyładowywała na nich właśnie. Zaczęła bardzo wcześnie, bo jeszcze mieszkając z matką. W okolicy zaczęły ginąć koty, a psy coraz znajdowane były przez swoich właścicieli martwe, zabite w bardzo brutalny sposób. Jeden z okolicznych mieszkańców znalazł swojego psa z odciętą głową, leżącą w ogrodzie, tak, żeby można go było dobrze widzieć. Akcja jak z ojca chrzestnego i głową konia. Ale choć każdy wiedział, że odpowiedzialna za to jest na bank Sharon, nikt nie odważył się interweniować, bo kto wie, co strzeli jej do głowy. A kiedy czasem ktoś nie wytrzymywał i poszedł na rozmowę z Marią, ona zawsze broniła Sharon, twierdząc, że to kłamstwo, że jej córka nigdy by czegoś takiego nie zrobiła i kończyło się wielką awanturą. Więc w sumie cała dzielnica była terroryzowana nie tylko przez dziewczynę, ale również przez jej matkę. Policja, która również była zawiadamiana o podejrzeniach w sprawie Sharon, w sumie nie zrobiła nic w tej sprawie. Istnieją notatki, które wspominały o tym, że podejrzewano, że dziewczyna odpowiada za ataki na lokalne zwierzęta domowe, ale nigdy nie została o nic oskarżona, ani nawet nie przesłuchano jej. Więc nadal robiła co chciała. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, dlaczego nie została za nic pociągnięta do odpowiedzialności. Brano pod uwagę różne okoliczności łagodzące. Jest dużo informacji o tym, że Sharon była brutalnie traktowana przez swoją matkę oraz kobieta uczyła swoje dzieci praktyk voodoo, między innymi składania zwierząt w ofierze. Więc mogło to świadczyć o tym, że została poddana indoktrinacji i wpojono jej brutalność. Jednak są to wyłącznie twierdzenia samej Sharon. Przynajmniej ja nie znalazłam oficjalnych danych czy raportów na ten temat, więc ciężko stwierdzić, czy było tak naprawdę. Ale sądząc po zachowaniu matki w stosunku do sąsiadów, czy incydent z wrzącym olejem, ziarno prawdy w tym jest. Choć tak jak powiedziałam, są to tylko teorie. Nie ma oficjalnej informacji, dlaczego Sharon nigdy nie była pociągnięta do odpowiedzialności, czy nawet oskarżona o brutalność w stosunku do zwierząt. Myślę, że spokojnie można tu zakładać, że z tego ziółka wyrośnie prawdziwy potwór. Okrucieństwo w stosunku do zwierząt to jeden z najczęstszych sygnałów, że na naszych oczach rodzi się morderca. Słyszeliście o triadzie McDonalda? Jest to trójelementowy zestaw zachowań obejmujących enurezę, czyli mimowolne moczenie się, podpalanie i okrucieństwo wobec zwierząt. Współwystępowanie tych zachowań w okresie młodości interpretowane jest jako sygnał rozwijającej się osobowości patologicznej lub antyspołecznej. Nie mam informacji o moczeniu się czy podpalaniu, ale już samo okrucieństwo dla zwierząt jest mocnym wyznacznikiem, że ta dziewczyna czerpała przyjemność z krzywdzenia innych żywych organizmów. A co za tym idzie, nie posiadała za grosz empatii. Bardzo zły znak. Jej znajomi ze szkoły mówili, że zdecydowanie częściej obracała się w towarzystwie chłopaków. Jednak jej zainteresowanie romantyczne czy seksualne, momentami wręcz obsesyjne, skupiało się na kobietach. Najczęściej były to starsze dziewczyny bądź dojrzałe kobiety, do których mimo młodego wieku robiła bardzo sugestywne awanse. A kiedy spotykała się z odmową, wtedy dawała popalić tej, która jej nie chciała. Przykładem tego może być sytuacja, kiedy Sharon zadłużyła się w swojej nauczycielce. A kiedy ta odtrąciła dziewczynę grzecznie, acz stanowczo, Sharon wpadła w szał. Pobiła nauczycielkę i zamknęła ją w schowku w klasie.
Została za ten czyn zawieszona w prawach uczniach, a zaledwie kilka dni. Cała ta agresja, która w niej wzbierała, wszystko, co działo się wokół i fakt, że prawie nie ponosiła żadnych konsekwencji swojego zachowania, eksplodował w lecie 1992 roku. A skupiła się ona na jednej niewinnej i zupełnie przypadkowej osobie, Katie Radcliffe. Miała ona 18 lat i pracowała w salonie fryzjerskim, gdzie uczyła się nadal zawodu. Mieszkała z rodzicami i siostrą w Kimberley, niedaleko Camberley. Zgodnie z tym, co mówiła o niej rodzina, była całkowitym przeciwieństwem Sharon. Była spokojna, poukładana. Miała plany na przyszłość. Między innymi chciała założyć rodzinę oraz prowadzić swój własny salon fryzjerski. Była bardzo blisko związana ze swoją rodziną i miała ścisłe grono przyjaciół, którzy ją uwielbiali. Rodzice Katie mówili o tym, że była zbyt ufna. Widziała w ludziach tylko dobro i ostrzegali ją, żeby uważała na siebie, bo ta cecha, choć wspaniała, może wpakować ją w wielkie kłopoty. Gdyby tylko wiedzieli, jak wielkie. 6 czerwca 1990 roku Katie wyszła ze znajomymi do klubu o nazwie Raga Muffins. Tego dnia była bardzo przygnębiona i znajomi postanowili, że ją rozweselą szaloną nocą, pełną alkoholu i tańca. Katie kilka dni wcześniej rozstała się ze swoim chłopakiem i była bardzo smutna z tego powodu, ale choć początkowo wzbraniała się, ostatecznie stwierdziła, że trochę zabawy nie zaszkodzi. Z oficjalnych doniesień wiadomo, że po raz ostatni widziana była około 2:30 w nocy, kiedy wychodziła z klubu i szła w kierunku domu. Pożegnała się ze znajomymi i powiedziała, że idzie złapać taksówkę. Niespełna 5 godzin później jest zmasakrowane i częściowo nagie ciało zostało znalezione około 7 kilometrów dalej przez kilku chłopców, którzy byli na kempingu w okolicy. Było to w Farnborough, okolicznej miejscowości, a ciało Katie leżało niedaleko cmentarza. Już wam wspomniałam, że po tym jak służby zjawiły się na miejscu ujawnienia ciała, śledczy od razu założyli, że sprawcą musiał być rosły mężczyzna, który przejawiał sadystyczne tendencje, trochę w stylu Kuby Rozpruwacza. I bardzo długo właśnie w tym kierunku prowadzone było śledztwo. Głównie przez to, w jakim stanie było ciało, jak brutalny musiał być to atak. Sekcja zwłok wykazała, że narzędziem zbrodni był 16-centymetrowy nóż, którym zadano dziewczynie między 27 a 32 rany. Patolog stwierdził, że ciosy miały tak wielką siłę, że część z nich przebiła Katie na wylot. Większość z nich zadana była już po śmierci. Najwięcej z nich znajdowało się w okolicy piersi i genitaliów dziewczyny. To sugerowało atak na tle seksualnym, ale wiele ran było powierzchownych, tak jakby sprawca jak najdłużej chciał zadawać ból ofierze. To było bardzo niepokojące. Naturalnie, na tym etapie postępowania policja nie miała podstaw, aby zakładać coś innego jak wersję o psychopatycznym mężczyźnie. Logiczne, że to była pierwsza opcja. Nikt nie brał pod uwagę, że mogła takiego czynu dokonać kobieta, choć oczywiście nie mówię, że nie są one zdolne do takich akcji. Pamiętacie o Majmę? Jajks. Ale tym bardziej nikt nie podejrzewał, że tak brutalna mogła być zaledwie dwunastolatka. Statystyki mówią o tym, że prawie 90% brutalnych przestępstw popełnianych jest przez mężczyzn. I to właśnie oni częściej na swoje ofiary wybierają obce im osoby. Kobiety oczywiście również popełniają straszne zbrodnie, ale statystycznie są zdecydowanie rzadszymi sprawcami. Badania również pokazują, że kobiety na swoje ofiary dużo częściej wybierają znane im osoby bądź osoby z ich najbliższego otoczenia. Dlatego założenia policji w tym przypadku było usprawiedliwione. Ale chciałam również nadmienić, że w trakcie tego śledztwa policja popełniła wiele błędów i podążała błędnymi śladami, co wydłużyło odnalezienie prawdziwego sprawcy i wpłynęło na to, że Sharon mogła nadal stwarzać niebezpieczeństwo dla otoczenia. Na miarę moich możliwości sprawdziłam różne źródła. I w czasie, kiedy doszło do morderstwa Katie, w przypadku Sharon Carr zbieżność wieku, płci, rodzaju ofiary i motywu czyniło to zdarzenie niemal wyjątkowym w historii przestępczości. Clive Driscoll
Były detektyw Policji Metropolitańskiej powiedział, cytuję: To był incydent niemal w stylu Kuby Rozpruwacza. I wiemy, co myślimy o tym, jak barbarzyńskie to było, ale to była sytuacja, w której zaatakowano narządy płciowe kobiety. Niektóre z obrażeń stwierdzonych przez patologów sugerowały, że nie była w rzeczywistości martwa w momencie zadawania obrażeń narządów płciowych. Można jedynie wnioskować, co ta młoda dziewczyna mogła czuć na początku ataku i jak to musiało się potoczyć. Detektywi rozpoczęli bardzo szczegółowe śledztwo, zważywszy na brutalność ataku. Zawsze istniało prawdopodobieństwo, że sprawca nie poprzestanie na jednej ofierze. Pierwsze kroki skierowano do klubu, w którym Katie spędzała wieczór poprzedzający jej śmierć. Ale mimo dobrych chęci i determinacji policji, niczego nie udało się odkryć. I przez kolejne 2 lata żadne próby odkrycia sprawcy nie powiodły się. Sprawa zniknęła z pierwszych stron gazet. Policjanci mieli coraz to nowe sprawy i morderstwo Katie Radcliffe utknęło w martwym punkcie. A Sharon w tym czasie żyła jakby nic się nie stało. Nadal terroryzowała sąsiadów i szkołę, a jej zachowanie było coraz gorsze. Do wiosny 1994 roku była wielokrotnie wydalana ze szkoły za ataki na pracowników oraz za palenie papierosów, picie alkoholu na terenie szkoły czy niszczenie mienia. Ale nie można się jej było pozbyć całkowicie, bo musiała odbyć obowiązek szkolny, więc po zakończonej karze wracała i wszystko zaczynało się od nowa. Ten cykl musiał się jakoś zakończyć. Albo w jedną, albo w drugą. I poszło to w sumie w stronę łatwą do przewidzenia. Sharon zaatakowała ponownie. 2 lata, prawie co do dnia po ataku na Katie, Carr zaatakowała 13-letnią Anne Marie Clifford w szkolnej łazience i tym razem również użyła swojego ulubionego narzędzia, czyli noża. Dziewczyny znały się tylko z widzenia, z tego co ustaliła policja. Nie obracały się w tym samym towarzystwie, nie chodziły nawet do jednej klasy. Zwyczajnie widywały się na korytarzu i tyle. Tego dnia nic szczególnego się nie działo. Dzień jak co dzień, można by rzec. Anne-Marie szła korytarzem, gdy nagle zagadała ją Sharon i poprosiła o pomoc. Stwierdziła, że zgubiła pieniądze w publikacji i nie może ich znaleźć, dlatego potrzebuje pomocy. Nigdy nie udało się jednoznacznie ustalić, dlaczego padło akurat na Clifford. Nie było żadnych wskazówek sygnalizujących, że Anne-Marie była na celowniku Sharon. Prawdopodobnie znalazła się w złym miejscu o złej porze. Najzwyklejszy pech. Zgodziła się i weszła do łazienki i rzeczywiście natychmiast znalazła na ziemi monetę. W momencie, kiedy się schyliła, żeby ją podnieść i oddać Sharon, ta wyciągnęła nóż i zadała pierwszy cios. Przebiła płuco i kilka centymetrów minęła serce. Anne-Marie była w szoku i sama później opowiadała, że nawet nie krzyknęła. Dodatkowo chwila, w której to się stało, była dość niefortunna. Na korytarzu rozbrzmiewał właśnie dzwonek i wszyscy gnali do klas, więc było głośno. Nawet gdyby krzyknęła, pewnie nikt by jej nie usłyszał. I na jej szczęście, w momencie, kiedy Sharon miała zadać kolejny cios, do łazienki weszły 4 inne uczennice. Spłoszyły ją i Sharon uciekła, zostawiając ranną Anne-Marie, tym samym ratując jej życie. To był olbrzymi szok dla wszystkich, największy dla samej ofiary i świadków, ale każdy był zaskoczony bestialstwem tego ataku. Każdy niby wiedział, kim Sharon jest i że jest niebezpieczna. Bano się jej, ale nikt nie spodziewał się, że jest ona zdolna do czegoś takiego. Wiecie, być łobuzem w szkole to jedno, ale wstać pewnego dnia z zamiarem zadźgania kogoś to już inny level kopy w bani. Jedna z nielicznych koleżanek Sharon zeznała na policji, cytuję: Dźgnęła Anne-Marie nożem po lekcji historii. Usłyszeliśmy, co się stało, a niektórzy widzieli, jak Sharon ucieka. Później wróciła do szkoły i rozmawiała z ludźmi przy bramie o tym, co się stało. Policja ją aresztowała. Powiedziała im, że zawsze nosiła przy sobie nóż dla bezpieczeństwa, szczególnie dlatego, że często zostawała w szkole i musiała wracać sama do domu po ciemku. Teoretycznie brzmi to sensownie, ale my już wiemy i inni również wiedzieli, że Sharon była ostatnią osobą, która bałaby się wracać do domu po zmroku. Zapewne była to próba usprawiedliwienia, wybielenia się. No dobra,
Ale po co w takim razie w ogóle wyciągnęła go na bezbronną trzynastolatkę? Naturalnie Sharon szybko została zatrzymana przez policję i doprowadzona na komisariat, gdzie miała być przesłuchana w roli podejrzanej. I podczas przesłuchania ani razu nie zaprzeczyła, że była odpowiedzialna za atak. Nawet poszła dalej i zaczęła z dumą opowiadać o tym, że uwielbia dźgać nożem koty, a jednemu psu odcięła głowę. Była przy tym dumna i napawała się szokiem rozmawiających z nią policjantów. Ze względu na wagę czynu i na fakt, że kompletnie nie nadawała się już do tego, żeby mogła chodzić do normalnej szkoły, przeniesiono ją do specjalnego ośrodka dla problematycznej młodzieży. Oczywiście czekał ją proces o usiłowanie zabójstwa, ale przecież nadal musiała gdzieś się uczyć. I najlepiej, jakby pracowali z nią specjaliści. Dlatego przyjęto ją do Middlesex Lodge Assignment Center w Haynes. Było to miejsce przeznaczone dla problematycznej młodzieży, ale nie takiej wagarującej czy plującej na chodnik. Nie, nie. To miejsce było praktycznie tożsame z poprawczakiem. Tak, myślę, że tak mogę to trochę porównać. Tam miała być poddana ocenie psychiatrycznej oraz odizolować ją od społeczeństwa, aby w kontrolowanych warunkach sprawdzić, czy jest ona w stanie zostać zresocjalizowana. Sam fakt, że została odesłana, świadczył o tym, jak poważnie traktowano jej negatywny wpływ na społeczeństwo. A władze jeszcze nawet nie podejrzewały, że Sharon była odpowiedzialna za śmierć Katie. Nikt nie miał pojęcia, że ta czternastolatka podjęła się kolejnej próby, a akt zabijania sprawiał jej nieopisaną przyjemność. Ale Sharon miała swoje własne plany. W sumie to w dupie miała, czy zostanie uznana za poczytalną, czy może jednak za wariatkę. Ona kroczyła swoją własną ścieżką zniszczenia. Dlatego jak tylko nadarzyła się okazja, zaatakowała po raz pierwszy. Rzuciła się na jednego z pracowników ośrodka i chciała go udusić. Oczywiście atak przerwali inni pracownicy, ale kiedy wszyscy myśleli, że sytuacja jest opanowana, Sharon wyrwała się i ponowiła atak, ale tym razem na drugą osobę. Dokonała większych uszkodzeń ciała, ponieważ drugi pracownik doznał uszkodzenia tchawicy i jeszcze kilka chwil, a zapewne by go udusiła na amen. To był jasny sygnał, że dziewczyna jest nie do okiełznania i nawet taki przybytek nie jest w stanie jej powstrzymać przed chęcią zabicia każdego, kto pojawi się w jej pobliżu, a kogo ona uzna za zbędnego. Sąd skierował ją więc do strzeżonego ośrodka Bullwood Hall w Essex. Był to żeński ośrodek dla młodocianych podsądnych i miała tam odbyć karę 4 lat pozbawienia wolności. Jej zwolnienie zostało zaplanowane na rok 1998 i gdyby tylko siedziała cicho, nie wychylała się za bardzo i robiła, co do niej należało, wyszłaby z chwilą ukończenia 18 roku życia. Czysta jak łza. No dobra, może bez przesady, ale wiecie o co mi chodzi. Jako młodocianej jej kartoteka zostałaby utajniona, więc w sumie byłaby jak tabula rasa. Ale Sharon ulepiona jest z innej gliny. Ona nie umiała siedzieć cicho. Nie chciała być posłuszna. I pewnie nadal wszystko skończyłoby się zgodnie z planem, pomimo popadania w konflikty z innymi osadzonymi czy z obsługą ośrodka. Tylko, że ta dziewczyna kochała szokować. Uwielbiała być w centrum uwagi. Czuła wewnętrzną potrzebę mówienia o swoich zbrodniach. To dawało jej siłę, a napędzał ją strach innych. Wytrzymała względnie pokojowo 2 lata, a po tym czasie stwierdziła walić to. Trzeba zamieszać w kotle. Dlatego zaczęła powoli opowiadać o Katie Radcliffe. Nie zaczęło się od tego, że oznajmiła wszemi wobec o tym, co zrobiła. Sharon pisała pamiętniki przed więzieniem, ale również i w trakcie pobytu w ośrodku. 13 stycznia 1996 roku zapisała w nim coś takiego. Pamiętasz KR? O Boże, ależ mnie podnieciła. Taka gorąca. Szkoda, serio. Myślę o tym i kręci mi się w głowie. Ale w starciu z glinami wygrywam. Oczywiście skrót KR tyczył się Katie. 20 stycznia zapisała również, że musi powiedzieć komuś o KR. Ogólnie pisała o wielu rzeczach, ale do tego jeszcze przejdziemy. Ale widać było, że swędziało ją, że nikt nie wie o jej najgorszym uczynku. I coraz bardziej buzowało w niej to. Pod koniec stycznia napisała znowu. Dużo dziś myślałam o KR.
Wkrótce zaufam komuś i powiem mu, co się stało. Nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście chciała to zrobić w formie zwierzenia się komuś z tajemnicy, czy po prostu chciała to oznajmić, ale wybrała w końcu kogoś, z kim poczuła, że może porozmawiać. Tym kimś była jedna ze strażniczek w ośrodku, Annette Sieni, w której Sharon się podkochiwała, albo raczej na punkcie której miała obsesję. Stwierdziła, że może jej zaufać i postanowiła jej o wszystkim opowiedzieć. Opowiedziała, że w noc, kiedy doszło do morderstwa, jeździła po mieście w aucie z dwoma kolegami, kiedy zauważyli idącą chodnikiem Katie. Zaproponowali jej podwózkę i prawdopodobnie niewinny wygląd Sharon sprawił, że Katie zaufała im i wsiadła do auta. W sumie się nie dziwię, bo przecież przypominam, Sharon miała 12 lat w chwili popełnienia morderstwa, a jej okrągła, pucołowata twarz przypominała bardziej aniołka niż wcielenie szatana. Kiedy wsiadła do auta, przypieczętowała swój los, bo atak rozpoczął się jeszcze w trakcie jazdy. Wyciągnęła swój wielki nóż i zaczęła dzikać zaskoczoną dziewczynę. Pierwszy cios wszedł jak w masło, jak to sama określiła, ale sprawił, że Katie dostała kopa adrenaliny i zaczęła się bronić. Wtedy nie było już tak łatwo, stąd wiele powierzchownych ran, jakie otrzymała. Zanim przejechali te kilka kilometrów, Katie była już wykończona z powodu szoku, bólu i utraty krwi. Ale nadal żyła, kiedy wyciągnęli ją z auta. Na miejscu Sharon szalała dalej z nożem, a jej koledzy przyglądali się przerażeni. To pokazywało, jak bardzo ludzie się jej bali. Byli tak przerażeni, że nawet nie pomyśleli, żeby uciec czy wzywać pomocy. Po wszystkiemu odjechali. Powiedzieć, że Annette była w szoku, to trochę niedomówienie. Usłyszeć tak szczegółowe przyznanie się do morderstwa raczej nie jest na liście marzeń do spełnienia. Ale opiekunka później powiedziała, że nie tyle same słowa Sharon ją zmroziły, co wyraz jej twarzy. W trakcie opowieści była rozmarzona, jakby zatopiona we wspomnieniach i przeżywała ekstazę. Bożyk. Dodatkowo była bardzo dumna z siebie, że dokonała takiego czynu, kompletnie nie biorąc pod uwagę, jaką tragedię spowodowała. Dla niej najważniejsza była ona i to, jak ona się czuła z tym wszystkim. A czuła się wyśmienicie. Tylko powstaje pytanie, bardzo istotne z punktu profilu psychologicznego tej ewidentnie zaburzonej dziewczyny. Dlaczego postanowiła się przyznać? Przecież za 2 lata miała wyjść z ośrodka i w sumie zacząć życie z czystą kartą. W sprawie Katie nie była kompletnie brana pod uwagę. Nie było żadnych dowodów łączących ją z tym zabójstwem. Nic. Zero. Nada. Po co więc? Prawda jest taka, że to klasyczna psychologia drapieżnika sadysty, ponieważ sama tajemnica była hajem, a nie jej ukrywanie. Sadystyczni przestępcy często opisują zabójstwo, fantazjowanie na jego temat, wspomnienie tej mocy, jaką mieli nad ofiarą, a później opowiadanie tego wszystkiego jako rodzaj paliwa, które ich napędza. W przypadku Sharon Carr morderstwo nie było jednorazowym aktem. Stało się jej tożsamością i źródłem mocy. Świadomość, że zamordowała, dawała jej poczucie władzy. Wiedziała, do czego jest zdolna i że w każdej chwili może to powtórzyć. Wiecie, czymś, co dawało jej dopaminę i sprawiało, że czuła się dobrze i szczęśliwie. Utrzymywanie tego w sobie tak długo budziło jej frustrację, a dalsze ukrywanie tego w sobie stawało się niemożliwe. Widać to z jej wpisów w dzienniku. Wszystko w niej aż buzowało i wylała to z siebie bez zastanowienia nad konsekwencjami. Musiała poczuć trochę tę moc, że to ona kontroluje sytuację. Potrzebowała kogoś, kto pozna jej siłę, więc nie przyznała się z poczucia winy. Nie, nie. Ona potrzebowała widowni. Oczywista oczywistość, że jak tylko Anet miała możliwość, powiadomiła policję o tym, co właśnie usłyszała. Ale śledczy kompletnie nie uwierzyli w tę historię. Przecież oni szukali potwora, silnego i nieobliczalnego mężczyzny, a nie jakiejś tam dziewczynki z wybujałą fantazją. Ale mimo braku wiary w jej słowa, detektyw odpowiedzialny za sprawę Katie postanowił udać się do Bolwood. Może ta dziewczyna coś wie, a bierze na siebie winę, bo szuka atencji? Tylko że kiedy usiadł z nią w pokoju i zaczął słuchać, oniemiał z przerażenia. Detektyw Paul Clement po rozmowie powiedział w wywiadzie dla jednej z gazet.
To prawie tak, jakby była w innym świecie. To, co utkwiło mi w pamięci po rozmowie z nią, to jej chłód. Większość osób, z którymi przeprowadzam wywiady, wykazuje pewne uczucia co do tego, dlaczego zrobili i co zrobili. U niej nie było całkowicie niczego. Brak emocji. Ta rozmowa zakończyła się przeszukaniem celi należącej do Sharon, a tam odnaleziono jej piekielny pamiętnik. Następne kroki skierowano do jej domu, a tam, tadam, kolejny pamiętnik. A to, co wyczytano w obydwu, zjeżyło niejeden włos. Ogólnie było tam wiele odniesień do zabójstwa Katie. Jednak nie znając kontekstu, można by tego nie wyczytać od razu, ale były to wpisy w stylu: przysięgam, że urodziłam się, by być mordercą. Zabijanie jest dla mnie masowym podnieceniem i po prostu mnie to uzależnia. Jestem jak na haju i nie chcę zejść na ziemię. Ale również zapisała: chciałabym cię zabić jeszcze raz. Obiecuję, że sprawiłabym, że będziesz cierpieć jeszcze bardziej, ty dziwko. Twoje przerażone krzyki mnie podniecają. Choć niektóre jej wpisy mogły sugerować, że miała ona jakieś filozoficzne usprawiedliwienie swoich czynów, prawda była bardzo prosta. Zabijała, bo dawało jej to poczucie siły i wyższości. Coś, co osobowość psychopatyczna kocha najbardziej. Jeden ze wpisów był wyjątkowo obrazowy, a fakt, że wyszedł spod jej własnej ręki, jest niesamowicie przerażający. Posłuchajcie. Wbijam nóż w jej pierś. Jej oczy się zamykają. Błaga mnie, więc znów przykładam jej nóż. Nie chcę jej skrzywdzić, ale muszę ją zgwałcić. Muszę przezwyciężyć jej piękno, jej spokój, jej poczucie bezpieczeństwa. Widzę jej twarz, kiedy umiera. Wiem, że czuję, jak powoli uchodzi z niej życie i słyszę, jak łapie oddech. Chyba próbowała oddychać. Powietrze zatrzymuje się w jej gardle. Wiem, że całe jej życie działało, a teraz nie działa. Jestem radosna. Cieszyłam się, wbijając jej ostrze. Dało mi to poczucie siły. W trakcie postępowania odkryto również listy, jakie pisała do rodziny i przyjaciół. I sorki za uszczypliwość, ale na tym etapie chciał z nią ktoś jeszcze utrzymywać kontakt? W sensie rodzina okej, ale można powiedzieć, że miała jeszcze jakichkolwiek przyjaciół czy znajomych? To, że ona szukała publiczności, to zrozumiałe, ale ciekawe, czy ktoś jej odpisywał, bo w sumie tego to już nie znalazłam. No dobra, wróćmy do opowieści, a w międzyczasie polubcie ten odcinek, jeśli wytrzymaliście do tego miejsca. I dziękuję. Co do listów, w nich również chwaliła się tym, co robiła. I mniej więcej w drugiej połowie 1996 roku przestała posługiwać się inicjałem KR, a pisała pełne imię i nazwisko. Katie Radcliffe. Ale w sumie, skoro się już przyznała, to nie było co ukrywać. Wszystko, co policja odkryła, sprawiło, że postanowiono przesłuchać ją oficjalnie jako podejrzaną o zamordowanie Katie. I nie zawiodła, bo podczas tego przesłuchania nie tylko przyznała się do wszystkiego bez drgnięcia powieki, ale również opowiedziała w najdrobniejszych szczegółach o tym, co stało się tamtej czerwcowej nocy w 1992 roku. Natomiast nie wszystko, co mówiła, była prawdą i podawała różne wersje. Zdecydowanie nie chodziło jej o zdjęcie części winy z siebie, ale zależało jej na szoku i makabrze. Chciała wyciągnąć z tego jak najwięcej. Na przykład twierdziła, że w noc zabójstwa była z dwoma kolegami, którzy po tym jak zabrali Katie z ulicy, wykorzystali ją seksualnie, zanim Sharon ją zabiła. Jednak sekcja zwłok wykluczyła, że Katie odbyła stosunek seksualny tej nocy. Owszem, doszło do okaleczenia jej części intymnych, ale nie było seksu. Za zgodą czy bez. W innej części twierdziła, że cały atak przeprowadziła wewnątrz auta. Innym razem mówiła, że napaść odbyła się już na cmentarzu, po wyjściu z samochodu. Twierdziła również, że zabiła Katie dlatego, że chłopcy, z którymi była tego wieczoru, okazali zainteresowanie osiemnastolatką, a ona poczuła się zazdrosna. Jednak to również było mocno naciągane, bo ona nie interesowała się chłopakami w ten sposób. Choć kto ją tam wie. Naturalnie policja pociągnęła wątek związany z chłopakami, a Sharon bez najmniejszego zawahania podała nazwiska. Według dziewczyny towarzyszyli jej Michael Draper i Scott Champion.
stali członkowie grupy, w której obracała się Sharon w tamtym czasie. Ale kiedy wezwano ich na przesłuchanie, okazało się, że obydwaj mają solidne alibi na noc 6 czerwca 1992 roku, obnażając kolejne kłamstwo dziewczyny. Naturalnie sprawdzono również auto chłopaków, żeby rozważyć wszelkie opcje czy rozwiać wątpliwości, ale badania specjalistyczne nie wykryły ani żadnych śladów krwi, ani nic, co mogłoby powiązać to auto z Katie. Jednak policja wierzyła, że Sharon miała jakiegoś wspólnika bądź wspólników tej nocy. Nie wierzono, że sama mogła dokonać takiego brutalnego czynu, a później pozbyć się ciała. W końcu Katie ostatni raz widziana była około 7 kilometrów od miejsca ujawnienia jej ciała. Pieszo tam raczej nie poszła, zwłaszcza, że mieszkała niedaleko dyskoteki. Po co więc miała iść na ten cmentarz? Oczywiście sprawdzono różne możliwości, ale nikt ze starej paczki nie był odpowiednim typem. Wszyscy mieli alibi. Lepsze lub gorsze, ale jednak nie pasowali. Ja osobiście myślę, że mimo wszystko mogła to zrobić sama. Zwabić dziewczynę, zmanipulować w jakiś sposób, twierdząc, że potrzebuje pomocy. A Katie, jako niesamowicie empatyczna osoba, chciała jej pomóc. Przecież w końcu miała tylko 12 lat. Jakoś tak nie chce mi się wierzyć, że ta przepełniona chorą dumą i sadystycznymi skłonnościami dziewczyna chciałaby się podzielić tym dokonaniem. Zwabić, zmanipulować i zamordować z zimną krwią. Ale to tylko moje przemyślenia. Chętnie poznam wasze, więc piszcie śmiało. Kiedy cała sprawa wybuchła i coraz więcej osób mówiło o niej, nagle aktywowała się Maria, matka Sharon, która naturalnie twierdziła, że jej córka nigdy by nie mogła. Przecież to taki aniołek. Dokładnie tak samo, gdy Sharon przeprowadzała egzekucję na okolicznych zwierzętach, a Maria również z siłą pitbulla broniła Sharon. Nawet posunęła się do tego, żeby zapewnić córce alibi na czas morderstwa. Twierdziła, że cały wieczór i noc 6 czerwca Sharon spędziła z nią w domu. Jednak w trakcie procesu Maria nie zdecydowała się zeznawać i nie potwierdziła tego alibi. Bardzo wymowne. Sharon Carr została oficjalnie aresztowana w maju 1996 roku i po tym, jak zaczęła współpracować z adwokatem, natychmiast wycofała swoje przyznanie się do winy. Jej cała drużyna prawna, bo taką posiadała później, opowiadała, że praca z Sharon była wyjątkowo trudna. Była arogancka, często wpadała w szał i przede wszystkim kłamała. Ciągle podawała inne wersje wydarzeń, co bardzo mocno utrudniało zbudowanie jakiejś sensownej strategii obrony dziewczyny. Postanowiono więc na potrzeby późniejszego procesu przeprowadzić coś w stylu wizji lokalnej, podczas której Sharon miała pokazać dokładnie, co zrobiła Katie, aby przyjąć w końcu jakąś wersję wydarzeń. Albo również, żeby specjaliści mogli sprawdzić, czy to, co mówi dziewczyna, zgadza się z obrażeniami ofiary. Tak czy siak trzeba było obrać jakąś wersję. A podczas nagrania i całej rekonstrukcji Sharon Carr bawiła się jak dziecko w sklepie ze słodyczami. Śmiała się. Czasem flirtowała wręcz z policjantami. Normalnie cyrk. Ale dla niej to jak widownia dla onanisty. Była w siódmym niebie, robiąc swoje show. Oczekując na proces, Sharon została odesłana do Bullwood Hall Prison i z miejsca stała się jedną z najgorszych osadzonych. Przede wszystkim obrała sobie kolejny obiekt swojej obsesji w postaci 17-letniej Katie White. Dziewczyna przebywała na jednym oddziale z Sharon zaledwie 3 miesiące, ale były to chyba najgorsze miesiące jej życia. Zaczęło się od tego, że Katie przedstawiła się i tyle. Sharon uznała to za zaproszenie do erotycznej gry, jak to nazwała. Katie powiedziała. Sharon powiedziała mi, że jest jak Hannibal Lecter z Milczenia owiec, a ja jestem jak jej Jodie Foster. Próbowała wniknąć do mojego umysłu, a także do mojego ciała, tak jak robił to Lecter. Podchodziła i szeptała mi do ucha, chwytając mnie za pierś, że czuje zapach mojej krwi albo strach. I miała rację. Gdziekolwiek nie poszłam, uśmiechała się i oblizywała usta. Miała ogromną teczkę, z którą wszędzie chodziła i setki razy wpisywała na kartkach słowo morderstwo. Napisała też na teczce: Jestem zabójczynią.
Zabijanie to mój biznes, a biznes idzie dobrze. Dzięki Bogu Katie została przeniesiona po licznych skargach i ostatecznie udało jej się uwolnić od Sharon. Ale dawała się we znaki każdemu, wszczynając awantury, bijąc się i niszcząc mienie. Troszkę jak Bronson. Pamiętacie Charlie'ego i jego wybryki? Polecam odcinek o najagresywniejszym więźniu w Wielkiej Brytanii. Również z listy o szpitalu Broadmoor. Minęło trochę czasu, ale proces w końcu mógł ruszyć w lutym 1997 roku. Podczas rozprawy zazwyczaj siedziała cicho, tylko czasem coś komentując, ale zazwyczaj miała na twarzy szyderczy uśmieszek. Pomimo trudności, jakie stwarzała sama Sharon i jej obrońcy liczyli na uniewinnienie. Nie było żadnych dowodów rzeczowych łączących ją z miejscem zdarzenia czy samą ofiarą. Jednak ilość szczegółów, jakie podała podczas przyznania się do winy, była przytłaczająca. Mówiła o rzeczach, jakie nigdy nie zostały podane do wiadomości publicznej i w sumie mogły o nich wiedzieć tylko ofiara, no i sprawca. Na przykład powiedziała policji, że zerwała bransoletkę z nadgarstka Katie i rzeczywiście nigdzie tej bransoletki nie odnaleziono, choć rodzina i znajomi, którzy spędzili z nią jej ostatni wieczór, byli pewni, że miała ją na sobie 6 czerwca 1992 roku. Proces trwał miesiąc, a w marcu, dokładnie 25 marca 1997 roku, po zaledwie 5 godzinach rozmów, przysięgli, uznali Sharon Carr za winną morderstwa. Reakcja dziewczyny była mocna. Ona poważnie była przekonana, że zostanie uniewinniona. Opadła na krzesło i z niedowierzaniem patrzyła na sędziego, po czym oparła głowę o ręce i ukryła w nich twarz. Sędzia po ogłoszeniu wyroku miał trochę do powiedzenia. Między innymi: dowody wskazują, że nie byłaś sama, kiedy zadźgałaś Katie Radcliffe w czerwcu 1992 roku. Kim byli pozostali i jakakolwiek była ich rola, pozostaje niejasne. Jedno jest pewne: miałaś motyw seksualny, w tym zabójstwie. To jest oczywiste zarówno z brutalnego sposobu, w jaki okaleczyłaś jej ciało, jak i z mrożących krew w żyłach wpisów w twoim dzienniku, w którym odnotowałaś swoje czyny. To zabójstwo, jak to ujęłaś, podnieca cię. Moim zdaniem jesteś niezwykle niebezpieczną młodą kobietą. Sharon Carr została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności z minimalnym czasem odsiadki 14 lat. Naturalnie zastanawiano się, czy Sharon nie jest chora psychicznie. Przeprowadzono z nią liczne badania, aby określić jej stan zdrowia, i każdy, kto z nią rozmawiał, miał te same wnioski. Nie można jej było nazwać psychicznie chorą w prawnym sensie, czyli nie była ona pod wpływem psychozy, nie miała manii czy schizofrenii. Doskonale odróżniała dobro od zła i mogła być uznana za zdrową dla celów prawnych. Jednak stwierdzono o niej liczne zaburzenia osobowości. Wielokrotne oceny sądowo-lekarskie wykazały, że Sharon wykazywała długotrwałe cechy antyspołeczne, w tym agresję, znęcanie się nad zwierzętami, podstępność, brak skruchy, impulsywność, lekceważenie zasad i powtarzające się akty przemocy. Późniejsze oceny, zwłaszcza podczas jej przyszłych przesłuchań w sprawie zwolnienia warunkowego, wykazały cechy zaburzenia osobowości typu borderline, oprócz cech antyspołecznych i zaburzeń osobowości. Należały do nich niestabilne związki, intensywne i obsesyjne przywiązanie do więźniarek oraz skrajne reakcje emocjonalne w przypadku odrzucenia. Obejmowały one impulsywną agresję i groźby samookaleczenia. Ponadto psychiatrzy konsekwentnie opisywali Sharon jako mającą cechy psychopatyczne, co wskazywało na rozwijającą się psychopatię. Była manipulatorką, seksualnie sadystyczną poszukiwaczką mocnych wrażeń, emocjonalnie zimną, drapieżną, zafascynowaną przemocą, podniecającą się cierpieniem i rozkoszującą się wspomnieniami zabijania. Wała, wiła, na ostro. Swój wyrok rozpoczęła w Holloway Prison, jednak jej niesamowicie agresywne zachowanie w stosunku do innych osadzonych oraz pracowników więzienia sprawiły, że postanowiono przenieść ją do specjalnej jednostki, czyli naszego osławionego Broadmoor Hospital. Tam mogła być okiełznana przy pomocy leków,
Jednak to nic nie dawało. Nadal popadała w obsesję na punkcie innych więźniarek czy strażniczek, co rozpoczynało kolejne cykle irracjonalnego zachowania kończące się wybuchami agresji. I tak w kółko. Podczas jednego ze swoich szałów podcięła gardło innej osadzonej, ale udało się ją uratować. Mimo jej zachowania, jej obrońca wniósł o obniżenie jej minimalnego czasu odsiadki. Było to w 2004 roku. Uzasadnił tę prośbę tym, że uznał, iż Sharon została mylnie zdiagnozowana. Uznano ją za zdrową, a ona ewidentnie była jebnięta w głowę. Między innymi oprócz tego, co robiła i już o tym wspomniałam, twierdziła, że jest jaszczurką i cięła sobie skórę, żeby zobaczyć, czy odrosną jej łuski. Ale nikt się na to nie nabrał. Specjaliści na co dzień mają do czynienia z takimi jak ona, więc potrafią wywęszyć kopsko z daleka. Naturalnie dostała odmowę. W 2015 roku otrzymała ona status wyjątkowo niebezpiecznego więźnia, co stanowi niemały wyczyn. Jest pod stałą obserwacją. Bardzo często pozostaje w izolacji. Mimo takich restrykcji ona nadal potrafiła wyrządzić krzywdę. W 2018 i w 2019 roku była ponownie przenoszona do innych placówek, ponieważ dokonała dwóch brutalnych ataków. Raz na inną więźniarkę, raz na strażniczkę. Obydwie kobiety przeżyły, ale to był niezły wyczyn, zważywszy, że kontakt z ludźmi był ograniczony do minimum. To pokazywało, jak niesamowicie niebezpieczna jest i że wypuszczenie jej nie wchodziło w grę. Nigdy. Oficjalnie w 2019 roku uznano Sharon za przypadek beznadziejny, którego nie da się uratować, więc odmówiono jej dalszego leczenia. Miało to związek z tym, że podczas wieloletnich pobytów w szpitalach, takich jak Broadmoor czy Rampton, nie wykazywała żadnej poprawy, ale upodobała sobie ataki na pielęgniarki. Dwie z nich, które próbowała udusić, uszły ledwo z życiem. Jedna kilka tygodni leżała w śpiączce. Nigdy już nie wróciła do pracy. Postanowiono więc nie nawracać sobie nią już głowy w sensie terapeutycznym i uznano, że tylko najcięższe więzienie jest w stanie odizolować ją od społeczeństwa. Nie wspomnę o tym, że przedterminowe zwolnienie nie wchodziło w grę w przypadku Sharon już kompletnie. Nie zaszła w niej żadna zmiana, ewentualnie na gorsze. Do dnia dzisiejszego Sharon Carr pozostaje zamknięta w prawie całkowitej izolacji, a jej liczne podania o zwolnienie lub przeniesienie jej do półotwartego środka są konsekwentnie odrzucane. Nie wiem jak wy, ale dla mnie ta sprawa i przypadek Sharon Carr są niesamowicie ciekawe, ponieważ wyłamały się one wszelkim wzorom stworzonym przez współczesną kryminologię, otwierając oczy specjalistom, że zawsze trafia się wyjątek i trzeba myśleć nieszablonowo, jeśli chce się złapać zabójcę. W tym miejscu zakończę tę historię. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zostać do samego końca. Jestem Wam naprawdę wdzięczna i mam nadzieję, że zainteresował Was ten odcinek tak samo jak i mnie, ponieważ, tak jak wspominałam, sprawa Sharon jest naprawdę pod wieloma względami wyjątkowa. Standardowo chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierają mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Dajecie mi bardzo dużego kopa do działania, do tego, żebym nagrywała dla Was kolejne materiały. I dziękuję jeszcze raz z całego serca. Zachęcam również innych słuchaczy do wspierania mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli nie macie na to ochoty, to przynajmniej zostawcie jakiś komentarz albo polubcie ten materiał, który dla Was stworzyłam. To również jest olbrzymia pomoc dla mnie, ale przede wszystkim jest to dla mnie informacja, że jesteście i że lubicie to, co robię. Ja teraz uciekam pracować nad kolejnym odcinkiem i widzimy się już za tydzień. Pa, kochani.